Cześć. Dzisiaj chcę się wypowiedzieć na temat GIMPa, programu znanego wszystkim graficznego i jego moim zdaniem absurdów. Ja ogólnie ten program mi odpycha. Ja wiem, są wiele osób, które się nim jara, przede wszystkim dlatego, że jest darmowy. Są osoby, które robią w nim cuda. Okej. Ale dla mnie on ma takie pewne rzeczy, które mi troszeczkę odpychają. Może dlatego, że ja z Photoshopa dużo korzystam i tam dużo rzeczy jest zrobionych dużo lepiej, prościej. Niektóre rzeczy domyślnie są zrobione. Aż dziwo, że tutaj GIMP czegoś takiego nie wprowadza od razu, by ułatwić życie po prostu użytkownikom. Mamy różne ikonki, z tym, że co mnie tu na przykład odpycha? Chcę powiększyć zdjęcie, chcę obrócić zdjęcie. Mam tu ikonki, muszę tu wchodzić za każdym razem to zmieniać. Na przykład. A w Photoshopie Ctrl+T mogą zmniejszać, zwiększać zdjęcie, takie sprawy robić. Sam sposób tutaj wycinania jest, to jest takie troszeczkę dziwne, ale jest ta różdżka, jest to wszystko niby. I to tak tutaj ogólnie troszeczkę sposób rozwiązania tych różnych rzeczy mi tak trochę nie leży, ale przejdźmy do praktyki. Otwórz obraz. Wejdźmy sobie na przykład w Stairs. Czekajcie, pobrany niech będzie. Wiecie co? Zrobimy to sobie troszeczkę inaczej. Ja sobie tutaj otworzyłem sobie pliczek i ja sobie to zrobię troszeczkę inaczej. Pobrane. A, to są dobre. Obrazy tak szybciutko. Pobrane jakieś tutaj będę musiał jakieś zdjęcie wziąć. Dobra. Na przykład sobie weźmiemy, wiecie co, nie, te sobie zdjęcie weźmiemy. Dobra, mamy takie zdjęcie wzięte. I na przykład możemy je teraz właśnie powiększać. Musimy dać tą ikonkę, żeby powiększyć sobie to zdjęcie. Pomniejszyć. Ok, możemy je sobie zmniejszyć. Zobaczmy też, jak przetworzymy. Ale nam przestrzeń robocza się większa zrobiła. Tutaj widzicie? To jest w ten sposób zrobione. Dobrze, teraz sobie, jeszcze żeby wam pokazać jeszcze najlepiej te rzeczy wszystkie, bo tu my wrzucimy po prostu zdjęcie, które jest w ten sposób wrzucone. Utwórz nowy. Nie. Ja chcę zrobić to 1920 na 1080, czyli takie Full HD. I teraz sobie zrobimy, aha, dobra, mamy teraz, no właśnie, teraz muszę wziąć różdżkę. Zrobimy sobie kopiuj to zdjęcie i wkleimy tutaj w klej. O! I ono nam nie dopasowało się tak jak w Photoshopie od razu do całości, tylko nam rzuciło tak w ten duży. I teraz musimy właśnie wziąć tam tutaj i go sobie to zdjęcie zmniejszyć, naciskamy Enter, teraz nam przetwarza. Oczywiście musimy wziąć teraz, przenieść je tutaj i musimy sobie to wszystko wkomponować, o.
ten sposób bierzemy Enter, znowu ten krzyżaczek i musimy to przesunąć sobie, jakoś tam wrzucić. Dobra. To jest to. Jedna sprawa. I teraz kolejną rzeczą, co mi tutaj to, na przykład teraz ja bym chciał go obrócić, to zdjęcie. Bierzemy znaczek obrót i przekręcamy to zdjęcie. Widzicie? Możemy w ten sposób. Chcemy nachylenie obracać tym zdjęciem. Bierzemy i obracamy. Ok, to do tego idzie się przyzwyczaić, na przykład. Ja to sobie oczywiście kasuję teraz. I dobrze, ale na przykład ja bym chciał teraz zaznaczyć sobie jakiś czekaj. Tak. A widzicie, tu muszę... Dobra, to... Inaczej widzicie, to jest właśnie troszeczkę jest tak, że to jest... Dobra. Teraz, żeby... Dobra, przynajmniej ten skrót cofnij działa. Jak mamy to zdjęcie wrzucone tutaj, to teraz sobie... Ja zaznaczę po prostu losowo fragment jakiś i chcę to usunąć. Poszło już to? Okej, bo część rzeczy widzicie, do białej warstwy poszło. Ale na przykład teraz, jak ja sobie to cofnę i chciałbym, żeby to było wykluczowane, to muszę dołożyć jakby właśnie kanał alfa, bo nam czyści do tej warstwy bazowej tutaj, a jakbyśmy chcieli właśnie wykluczować, żeby było przezroczyste tło, muszę prawym przyciskiem dodaj kanał alfa, kolejna czynność, a przeważnie to już Photoshop dodaje. I teraz możemy właśnie wycinać w ten sposób, że te rzeczy, które chcemy powycinać, nie ma z tym żadnego problemu, widzicie? O. I to jest kolejna sprawa. Dla mnie to jest drętwy program. Dużo rzeczy tutaj trzeba po prostu... Nie jest zrobione tak, żeby właśnie uprościć, zrobić jakoś tak domyślnie, że nawet jak ktoś korzystał z Photoshopa, żeby go przekonać na przykład, bo ten program by mu wystarczał do działań jakichś, a nie musi na przykład płacić, bo ten by wystarczył mu opcję, ale to odstrasza. Ja osobiście skorzystam z Photoshopa, z Lightrooma, bo zainstalowałem sobie program taki odpowiednik Lightrooma, który jest godnym jakby darmowym jak się nazywa, zamiennikiem, ale jednak Lightroom to Lightroom. Więc tutaj chciałem wam powiedzieć o takich rzeczach, które mnie odstrasza, dlatego dla mnie jest ciężko. Jednak coś, co robię w Photoshopie w 5 minut, to mi zajmuje 20 minut, bo tu muszę pracować, dopracowywać, czy miniaturkę zrobić, czy coś, to już jest na przykład wejście tutaj, dopasowanie tego elementu, jak ma wyglądać, potem zrobienie jeszcze następnych elementów, jak wkładamy, przesuwamy, musimy warstwę robić oddzielnie, tam nam robi oddzielnie Photoshop, a to jak sobie dodamy w ten sposób, dodamy jeszcze jakiś inny obraz, zaraz coś wam pokażę. Poczekajcie chwilę, jak ja przesunę sobie na przykład, co by tu przesunąć sobie, chociażby coś takiego, że jak sobie go przesunę, no właśnie, i tutaj teraz nie wyciągnę tego, to muszę cofnąć, znowu biorę ten i muszę trochę przesunąć, biorę
ten element. Dobra. Jeszcze go sobie trochę zmniejszę, bo na przykład ja chcę to wrzucić. Tutaj. I on nam teraz, widzę, zrobił, oddzielną warstwę. Ale czasami jest tak, że jak wklejamy i puścimy już to nam dopasowuje to wszystko pod jedną warstwę. Czasami tak się dzieje. W niektórych warunkach tak to się. Ale to na ładnie domyślnie, a pamiętam, że miałem taki przypadek. Nie wiem dlaczego, ale miałem taki przypadek. Chciałem to wam wspomnieć o tym. Ale tu widzę, że ładnie rzuciło dodatkowe warstwę. Więc to też elegancko. Może dlatego, że to jest wykluczowane. Nie wiem. Więc ogólnie to jest program, który mierzi, bo jak ja mam przeskakiwać tutaj, wchodzić i zmieniać na przykład te rzeczy. Poczekajcie, nawet jak zobaczymy, czy rozwiniemy. Shift S, a niby są te skróty, które można stosować, nauczyć się też. Ale widać, że on ma takie swoje. Tym bardziej jak się z Photoshopa chcemy przesiąść. Dobra. I teraz tutaj już w Photoshopie mamy to wszystko ogarnięte. I teraz porozmawiajmy tak chwilę. Jak ktoś lubi Gimpa, to ja nie neguję. Bo każdy korzysta z tego, co mu pasuje. To jest program, który ma jakiś tam sens. Bo jest darmowy, jako inicjatywa darmowa. Rozwijana przez społeczność. No i spoczko, roczko. Ale to nie jest dla mnie. I część osób naprawdę może się na początku irytować. Można oczywiście się tego wszystkiego wyuczyć, wszystkiego się przyzwyczaić i zasuwać, bo ta społeczność Gimpa, która korzysta, naprawdę robi cuda. Można sobie wpisać pracę, poszukać, jakie prace robią. Naprawdę robią rewelacyjne prace. Tak samo jak w Photoshopie. Ale każdy co lubi. Ja po prostu z tego Gimpa korzystam praktycznie rzadko. Ostatnio parę lat temu korzystam, teraz na chwilę po niego się sięgnąłem. Ale tak to chyba czas wrócić do Photoshopa i Lightrooma z powrotem. Na razie. Cześć. Pa.